Uwaga, wchodzę z kamerą. Dzień dobry Państwu. Mnie tu nie ma. Jak się spało? Oni na drugiej Masz komar? Pogryzły komary, a mnie nic nie tknęło. komary się bały. Komary się bały Ciebie po prostu. No, jaką? Jadowitą krew masz? Mama mówi. I mam słodką. Paląc się. Celem na rok 2022 była Macedonia plus ewentualne miejsca po drodze, które uznamy za interesujące. Dodatkowo mieliśmy jeszcze zaległą wizytę w Kotorze, ale to zostawiliśmy sobie na drogę powrotną. Tym razem na wakacje zarezerwowaliśmy 3 tygodnie, żeby uniknąć pośpiechu takiego jak w Czarnogórze. Zmieniła się też konfiguracja osobowa. To znaczy z naszej rodziny jechali wszyscy, ale wyjazd zaplanowany był na 3 samochody. Ponieważ urlopy 3 rodzin nie zaczynały się tego samego dnia, no to nie mogliśmy wystartować razem. Z tego powodu zdecydowaliśmy, że my wystartujemy wcześniej, a zanim spotkamy się w drodze, to pojedziemy na chwilę do Wiednia. Mieliśmy ochotę na szarlotkę, chcieliśmy pokazać dzieciom kilka miejsc, odwiedzić Muzeum Historii, Muzeum Sztuki. Jest taka sytuacja, że niestety Austriaki pozamykały muzea. Jedno. No to akurat to jedno, które nas interesuje bardzo. Bo chcieliśmy obejrzeć Wenus. Skąd ona ta Wenus była? Ale za to tamto muzeum, to tutaj to jest otwarte. Natomiast to niestety nie. A tutaj widać kawałek Wenus. O, ta Wenus. Ona jest taka z Austrii, więc... Na szczęście udało się zawadzić o Hofburg i spędzić trochę czasu w palmiarni, która jest domem kilkuset motyli. Ja nie wiem dokładnie, jakie gatunki tam mieszkają, ale niektóre z nich są ogromne. Tą atrakcję polecamy każdemu. No, może poza osobami z lepidopterofobią. Z Wiednia ruszyliśmy w kierunku Belgradu i dalej na południe. Serbia, mimo że nie jest bardzo odpychająca, to jednak zatrzymała nas na dłużej dopiero tak gdzieś między Kosowem i Macedonią. Znaleźliśmy tam bardzo fajne miejsce na kempingu Enigma. Zostaliśmy tam 2 dni ze względu na bardzo dobre warunki. No okej. Tak naprawdę to zostaliśmy steroryzowani przez 3 nieletnich, bo chcieli na basen. Ale warunki rzeczywiście były dobre. Płyniemy tutaj do 2 rekinów. Zobacz, jeden rekin. Co się stało? Nic, tak sobie jeszcze wykrzywiam palec do góry, ale... A poruszaj nim. Ale tak. Tak zrób. Dobra, powoli przestanie. Drugi rekin. Płyniemy do drugiego rekina. Panie rekinie, żyjesz pan? Panie rekin, żyjesz pan? Śpieć. Okej, dobra. To płyniemy dalej w takim razie. Naszym następnym przystankiem było Skopje. Tutaj w 1963 roku około 80% budynków zostało zniszczone podczas trzęsienia ziemi. Miasto oczywiście odbudowano, ale wystarczy zatrzymać się na chwilę obok budynku dworca kolejowego i zerknąć na zatrzymany zegar albo na resztki elewacji, żeby zorientować się, co działo się tutaj w przeszłości. Dzisiaj Skopje to miasto 1000 pomników i mieszanka przeszłości z nowoczesnością. Pomniki są na każdym kroku i trudno to odzobaczyć, ale jeśli kiedyś jeszcze będzie okazja, to chętnie podjedziemy tu na kawę. Niedaleko od Skopje jest bardzo ciekawe miejsce. Kanion i Tama Matka. Warto się tu zatrzymać i zrobić sobie spacer. Miejsce z fajnymi widokami, zabytkami, restauracjami. Jak ktoś ma czas, to można wynająć sobie kajak albo popłynąć w rejs widokowy. Nas niestety przegoniła stamtąd pogoda, ale dzięki temu szybciej dostaliśmy się do Ochrydy. Podoba Ci się, kochanie? Czy mi się podoba? No, Nie wiem, jeszcze. że oni sami idą. Czy mi się bardzo mi się podoba.
To jest taki moment, kiedy można puścić dzieci samopas. No prawie, bo nie dostali kasy. I niech idą. Ochryda zatrzymała nas na dłużej ze względu na wodę, zabytki dookoła i ilość atrakcji dla każdego. Jest ona tak duża, że bez kłopotu można sobie zagospodarować przynajmniej tydzień. Stare miasto, port, plaże, restauracje, starożytny teatr, klasztory, cerkwie, forteca, osada na wodzie. To dopiero początek długiej listy. Miejsce fajne, ale świadomość, że tam woda jest pod spodem. A jakoś bym tak tutaj na co dzień chyba nie chciał mieszkać. Ty też nie? Nie wiem. Chyba by mi się chciało siku cały czas. Mnie to się wydaje, że oni tutaj mieli takie miejsce spotkań dżentelmenów i pili whisky. Wieczorem i grali w karty. No ale to jest po prostu hotel. Hotel. To przyjeżdżałeś z tamtej chaty na wakacje do tej chaty. Chciałabyś tu mieszkać, Zuzia? Nie. Dlaczego? No fajnie jest. Apartament okrągły. No, apartamentowiec taki. Raczej tu byś wolała? O, tutaj z tarasem jest. Ho, ho, ho. Poważna sprawa. Tu zwierzęta. Ciekawe, co za zwierzę tu mieszkało. To jest replikatorem dla Chyba zwierząt, tylko bez nawet zostało kawałek tego zwierzęcia tutaj. Smakuje wam? Tak. Smakowały ci naleśniki? Smakowały mi. Jak ci nie smakowały, to spokojnie możesz powiedzieć, że nie. Nie, ale smakowały. Naprawdę. Były W pyszne. ogóle się nie wstydź. Ja cię będę krył, nic się nie Ale ma. smakowały. Ponieważ byliśmy już w komplecie, nadszedł czas na wyruszenie w góry. Zaczęliśmy od Parku Narodowego Galicica. Można przez niego przejechać na dwa sposoby. Albo zaczynając wjazdem w Ochrydzie, tak mniej więcej naprzeciwko stacji obok hotelu International, albo wjazdem jakieś 20 km na południe od Ochrydy, blisko granicy z Albanią. Wjazd do parku jest płatny. Generalnie nie jest jakoś super tanio, ale lokalni rangersi kręcą się i sprawdzają bilety, więc wypada zapłacić, żeby nie robić sobie obciachu. Przy wjeździe proszono nas tylko, żeby nie śmiecić, nie palić ognisk,
a potem to właściwie hulaj dusza. Pokaż co masz. Tak wyglądają dzieci, co im się pobyt w górach znudził. Tam piszą petycję, żeby pojechać nad wodę. I teraz jeszcze kropkę pokażę. No to nie, dobrze. Dobra, teraz Ignacy. Co piszecie? Napisz Ignacy, żeby było. Po co ta petycja ma być? Żebyśmy pojechali dzisiaj na jezioro. Jezioro Prespa i park o tej samej nazwie to już nieco inna liga. Głównie pod względem jakości dróg i wysokości położenia tras. Co do samych wysokości, to w Macedonii nie trudno o przejazdy na poziomie 2000 metrów nad poziomem morza, no bo tutaj pasma górskie są na każdym kroku. A to z kolei gwarantuje bajeczne widoki i sporo adrenaliny. Nam najwięcej emocji dał dojazd na Golemo Ozero. Jezioro jest położone w Parku Narodowym Pelister na wysokości 2200, ale dojazd jest krętą kamienistą drogą, więc miejscami ciśnienie skakało bardziej niż my na tych kamieniach. Co takiego było dawno temu? Tak? Tego nie było, tego nie było, tego nie było. Monastyr Treskawec obok miasta Prilep. Mimo że zastaliśmy go w trakcie remontu, to i tak robi wrażenie. Z 1400 metrów nad poziomem morza widać niemal całą dolinę, więc przy dobrej pogodzie jest co podziwiać. To jest akurat miejsce. No, tak sobie. Ale nie mają tutaj Polski nigdzie. No dobrze, dobrze. Nie tam. Ale jest! Bez granic! Aha.
Okej, kompermaniaka też mamy. O, i Poland. Dobra, ktoś jeszcze? Nie, nie widziałam. Pink Camp. To jest jakiś... Camper Club. Nie, nie polska. Nie ma już chyba więcej polska. Po krótkim postoju na kempingu przejechaliśmy jeszcze przez gminę Wewczani. Gmina to tak naprawdę jedna wieś, ale z ciekawą historią. Ponieważ po rozpadzie Jugosławii ta wioska ogłosiła niepodległość, której nie uznało żadne inne państwo, ale mieli wszystko swoje. Herb, flagę, nawet swoją walutę, co jak na republikę, gdzie jest 2,5 tysiąca osób, jest niezłym wyczynem. Mawrowo. To miejsce potraktowaliśmy jako bazę wypadową na kolejne dni. Żeby było na bogato, wybraliśmy hotel. No i mieliśmy nadzieję, że to będzie dobry moment, żeby wykorzystać dostępne osiągnięcia cywilizacji. Ale z pozytywów możemy wymienić kuchnię, bo jedzenie mieli naprawdę dobre, no i basen. Samo jezioro to sztuczny zbiornik o niezachęcającej czystości, chociaż z odległości wygląda przepięknie. Na południowym krańcu znajduje się stary kościół, który podczas wysokiego stanu wody znika pod jej powierzchnią. Wewnątrz widać nawet, do jakiej wysokości sięgała ostatnio woda. Wybraliśmy się też do Galicznika, ale zawróciła nas policja ze względu na lokalne demonstracje, więc pozostało nam jedynie porozglądać się po okolicy. Przerwa. Pompuj, Tomek, pompuj. Dobre pompowanie nigdy nie jest złe. To dobrze pompuje. Czy możemy jakieś przysłowie ułożyć, nie? Dobrze pompuje, temu kawa smakuje. Bardzo ładnie. Już układamy te przysłowia. Tomek ułożył, że kto dobrze pompuje, temu kawa smakuje. Kto dobrze wałuje? Nie, to będzie nudne. Temu wszystko smakuje. Noc owocuje. Tomek, powiem ci, talenty się marnują. Coś o śnie, przecież to musi być do spania. Ale nie mam internetu w tej grze. No to, ale możesz skrzynkę bez internetu, wiesz? Wiem, to zobacz. No i wychodzi na to, że my chyba w Kosowie jesteśmy, albo gdzieś bardzo blisko. Chorab był jednym z ostatnich miejsc, które odwiedziliśmy razem. Następnego dnia patrole wyruszyły na patrol górą,
a my zjechaliśmy do Tetowa, w dolinę, bo w planach mieliśmy jeszcze przejazd przez Albanię i kilka punktów w Czarnogórze. Like I'm living in outer space, been waiting for the day when I can see your face. We ain't gotta go very far. I just wanna be there. I wanna be where you are. I just wanna sing there. I'll bring that beat up guitar. No worries, no hurry. Under the moon and the stars. I just wanna be there. I wanna be where you are. We can pack it up or just stay. We're gonna live it up either way. Feeling like I'm living in a world of gray. The world is full of color when I see your face. Just a minute and I'll be on my way. I just wanna be there. I wanna be where you are. I just wanna sing. Do krainy Mercedesów wjechaliśmy od strony Ochrydy i serio, wjeżdżając od tej strony, trudno nie zauważyć, że Stuttgart ma tutaj monopol. Widzieliśmy tu chyba każdy możliwy model, każdą wersję i rocznik. Osobowe, ciężarowe, zmotane, każde. Im bardziej w głąb kraju, tym bardziej zmieniały się proporcje, ale ten region bez wątpienia dedykowany jest fanom gwiazdy. Noc spędziliśmy na kempingu Sunset. W sumie fajne miejsce, mało ludzi, przystępna cena, nie licząc cen w restauracji, chociaż było przepysznie. Właściwie jedyne, do czego można się tam przyczepić, to mało zacienionych miejsc, bo kemping jest w miarę nowy, więc nie wszystko zdążyło wyrosnąć. Prawdę mówiąc, to tym razem Albanię potraktowaliśmy tranzytem. Mnie jakoś kompletnie nie zachęciła, choć z drugiej strony nie można się spodziewać, że miejsca, które nie są w czołówce najczystszych miejsc na ziemi, spowodują potrzebę dłuższego pobytu. To, co możemy potwierdzić, to Albania jest jeszcze tanim krajem. Zarówno obiad w knajpce, owoce czy słodycze kosztują tutaj niewiele. Na tle pozostałych krajów podczas tej podróży Albania jest faktycznie tania. W Czarnogórze plan minimum to był Kotor, którego zabrakło nam podczas poprzedniego wyjazdu. Byliśmy, zwiedziliśmy, tak, warto było, ładne miejsce, plan wykonany. Z Kotoru ruszyliśmy prosto do Bośni i Hercegowiny. Mimo że tutaj nie zatrzymywaliśmy się z myślą o konkretnych działaniach, to rozglądając się dookoła, wychodzi nam, że tu także znajdziemy w przyszłości miejsca, które chętnie odwiedzimy. I tu właściwie był początek końca naszej podróży. Jako ostatni punkt wybraliśmy Budapeszt. Uznaliśmy, że nocleg dobrze nam zrobi, a w Budapeszcie wcześniej nie byliśmy całą rodziną. Oczywiście Macedonia to nie tylko Ochryda i Park Narodowy, ale gdybyśmy chcieli pokazać cały wyjazd dzień po dniu, to ten film zacząłby przypominać jak miłość. Nam te miejsca wyjątkowo podpasowały, ale w przyszłym roku szukamy kolejnych. Tym, którzy jeszcze nie byli w Macedonii, bardzo serdecznie polecamy.